Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy taką letnią zupkę, taką letnią bez mięska. Będzie to zupka kalafiorowa. Kupiłam dużego kalafiora, więc pół będzie na zupkę. Tu jest garnek 3-litrowy. I co na samym początku, słuchajcie, co nam będzie potrzebne, tak mniej więcej powiem. Ze 2-3 ziemniaczki, 1 cebulka, ze 2 ząbki czosnku. Ja tutaj mam liść selera naciowego, troszkę pora, marchewki, 2-3 listki laurowe, 3 łyżeczki ryżu jaśminowego, koperek, masło klarowane, 100 gram serka. Ja mam tutaj Gouda topionego, ale może być zamiast serka, jeżeli ktoś nie stosuje, może być śmietana 12. I słuchajcie, 1,5 litr bulionu. I to mniej więcej będzie nam potrzebne. Także zaczynamy od czego? Ziemniaki już mam obrane. Ja ziemniaczki pokroję w drobną kostkę i zetrę na tarce w takie plasterki naszą marchewkę obraną. Ale co na samym początku, słuchajcie, weźmy serek. Najlepiej, żeby on wcześniej był dużo wcześniej wyciągnięty z lodówki, wtedy nam się łatwiej rozpuści. Może być to nawet serek, jak to się nazywa, ze szczypiorkiem czy z koperkiem, jak spotkacie. I ten serek zalewamy gorącą wodą. Najlepiej wrzątkiem. I będziemy, słuchajcie, mieszać i go rozpuszczać. Mi jak się nie chce rozpuszczać serek, to ja jeszcze na chwilę wsadzam do mikrofali i on wtedy bardzo ładnie się rozpuści. Także biorę się pierw za serek. Serek rozpuściłam, ale mówię, to jest opcjonalne, jeżeli ktoś nie lubi, zamiast serka będzie wtedy dodawał śmietanę. Fajnie się rozpuścił, zapomniałam, jak to się nazywa. Rózga czy jakoś tak, zapomniałam. Już mówiliśmy na którymś filmiku i zapomniałam dalej. Do garka, słuchajcie, dam masła klarowanego. Jeżeli nie używacie masła klarowanego, to po prostu dodacie oleju, ale mi się zdaje, że z masłem klarowanym jest po prostu lepsze. O, taką łyżkę. Tyle wystarczy, dlatego że później będziemy zabielać zupę właśnie albo serkiem, a kto nie serkiem, przepraszam, że tak zaskrzypiało. O, dobra, wystarczy. Także odłożę. I kroimy, słuchajcie, cebulkę w drobną kosteczkę. Mam swój nowy nóż, ciekawy. Aż się boję kroić, bo jest taki ostry. Chyba Chińczykom to wychodzi lepiej niż mi. Ale ostry jest. I słuchajcie, na tym będziemy smażyć tą naszą cebulkę. Na takie, chyba to się nazywa mandolina, skroiłam na takie ładne, fajne, cieniutkie plasterki jedną taką niedużą marchewkę. Dam ją też tutaj, niech ona się podsmaża. Delikatnie. Do tego oczywiście skroimy nasz czosnek. Można przycisnąć też przez praskę, można pokroić. Ja mam 2 takie malutkie ząbki młodego czosnku. Tak. Tutaj mam 3
łyżeczki, nie łyżki, łyżeczki ryżu jaśminowego. I podsmażamy, żeby cebulka nam się fajnie zarumieniła, ale nie spaliła. Za ten czas pokroję sobie pora. Kawałeczek niedużo. Wrzucę teraz, słuchajcie, 3 liście laurowe. Może Was troszkę przybliżę. Wrzucamy naszego pora. Słuchajcie, i podsmażamy, no tak około 5 minut. Patrzcie, żebyście po prostu nie spalili. Wracam do Was, patrzcie, to już się mi fajnie podsmażyło. Bardzo ładny kolor złapała marchewka i por. Teraz tak, włożę tutaj 2 liście takie naciowe od selera, ale ja je po prostu będę wyciągać. Ja nie chcę, żeby one zostały. One po prostu puszczą mi tylko swój smak i będzie dobrze. Zalewam to bulionem. Jeżeli ktoś ma, proszę bardzo, powinien być bulion albo warzywny. O, chyba jeszcze troszkę dam wody, bo będzie to za mało. O, z 1,5 litra. Bulion powinien być warzywny. Jeżeli ktoś nie ma bulionu warzywnego, może go zrobić z kostki rosołowej, może go zrobić, taka jest kostka taka warzywna, a nie rosołowa, która się nazywa. Może panie używają wegety, wystarczy wegetę tu rozmieszać. Naprawdę są różne sposoby, ale jeżeli są kobiety, które nie stosują, no to po prostu trzeba sobie zrobić bulion. Ja zrobiłam bulion, dodając 1 kostkę kogutka i 1 kostkę wywaru warzywnego. Ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, że ja się tego nie boję. Do tego dodajemy, słuchajcie, te 3 ziemniaczki, co żeśmy mieli. O, tak. 3 ziemniaczki. No i gotujemy, słuchajcie, do miękkości ziemniaków. To będzie jakieś 15 minut. Także za 15 minut się widzimy. I już do Was wracam. To, co żeście nie widzieli, co zrobiłam, to dołożyłam 1 taką papryczkę. Ja mam takie wędzone, ale to tylko dla... suszone. Ale to tylko dlatego, że po prostu my lubimy na pikantnie. Jeżeli ktoś lubi, no to sobie dołoży coś pikantnego. Jeżeli nie, to po prostu to jest tylko dla tych, co lubią na pikantnie. Tutaj mam kalafiora. Tego kalafiora ja rozdrabniam takie drobne różyczki. Można porwać. I teraz tak, ile gotujemy kalafiora? Słuchajcie, ja będę gotować go al dente, dlatego że kalafiora można jeść praktycznie na surowo. Nic się Wam nie stanie. Można go jeść na surowo. Więc ja po prostu wrzucę kalafiora teraz tu. O, dosłownie 2-3 minuty pogotuję. Nie wiem, czy wszystko wrzucę, ale kalafior mi się przyda, bo jeszcze mi zostało, bo to był taki duży kalafior i jeszcze chciałam zrobić taką sałatkę szybką z kalafiora. O. No i myślę, że tyle tych różyczek nam wystarczy. Ja będę gotować 2-3 minuty, nie dłużej.
2 minutki minęły. I co ja zrobię? Wyciągnę te łodyżki tego selera. O, bo one mnie nie interesują. To, co już było dobre, to one już oddały naszej zupce. Chyba że ktoś lubi, to można pokroić. Różyczki fajne, takie twarde. Ja lubię, dlatego mówię. Można jeść kalafior na surowo. Także nie bójcie się, że będzie twardy czy coś. On naprawdę jest dużo smaczniejszy niż taki przygotowany. I teraz ja zalewam tym serkiem, a kto nie lubi serka, to po prostu zaleje śmietaną słodką. My lubimy bardzo z serkiem, także... I słuchajcie, do tego teraz koperek. Ja już nie będę jej gotować, dlatego że ja rozrabiałam serek w gotującej się wodzie, więc i dużo koperku. O. I słuchajcie, zupkę mamy zrobioną. Oczywiście doprawiamy do smaku. Ja te liście powyciągam, bo one mnie denerwują zawsze w zupie. Te laurowe. Ale pyszna. Naprawdę jest pyszna. Ja już ją próbowałam, ale spróbuję jeszcze raz. I podejrzewam, że jest to taka zupka dietetyczna. Naprawdę. Możecie ją na przykład jogurtem też doprawić zamiast śmietaną. Naprawdę na takie upały jest wspaniała. Bez mięsa, bez niczego. Wspaniała zupka. Także polecam. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę, słuchajcie. I widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!